Siema, tu wahacz. Na ekranie widzicie właśnie Range Rovera w konfiguracji za niemal 1,5 miliona złotych. Wydając takie pieniądze można oczekiwać czegoś ekstra względem powiedzmy zwykłych samochodów, dlatego na tym filmie postaram się przedstawić, co wyróżnia auto za taką furę pieniędzy. Na pewno jedną z nich jest nadwozie, przy czym nie mówię tylko o jego stylistyce, a też o gabarytach, bo Range Rover oferowany jest w dwóch wersjach, o krótkim rozstawie osi SWB i długim LWB. Oznaczają one długość samochodu odpowiednio 505 i 525 cm. To, co widzicie na filmie, to większy wariant, będący prawdziwym drogowym czołgiem, który budzi respekt, siedzi się w nim na wysokości dostawczaków, ale też przyznam sprawia problemy i to jest ta ciemna strona posiadania luksusowego dużego SUV-a, że parkowanie nim to wyzwanie i nagle wiele miejsc robi się zastraszająco wąskich. Na szczęście, wydając ponad 1 000 000 złotych, dostaje się asystenta parkowania, ostrzeganie o ruchu poprzecznym i kamery o bardzo dobrej jakości, też oferujące efekt widoku 3D i ciekawy dodatek w postaci pokazywania tego, co jest pod samochodem, co dzieje się oczywiście programowo na podstawie widoku z kamer i ruchu pojazdu. Pionowo opadający przód i tył też trochę w manewrowaniu pomagają, no ale gabarytów się nie przeskoczy. Range Rover zwraca też zdecydowanie uwagę po prostu swoim designem, bo projektanci postawili tu na powiedzmy monumentalny minimalizm i przyznam, że efekt im wyszedł, bo po tym samochodzie po prostu czuje się pieniądz. Egzemplarz testowy jest w topowej wersji SV i za biały lakier perłowy nie wymaga się w nim akurat dopłaty, ale aby mieć już 23-calowe felgi trzeba wydać ekstra 23 660 zł, a nadające ciekawego charakteru złote akcenty to 16 850 zł. Czarny dach z kolei kosztuje 6 530 zł. 23 040 zł kosztuje za to wykończenie foteli skórą półanilinową, ale skóry w kabinie jest znacznie więcej, bo praktycznie każdy jej element jest skórzany. Najniższe części deski rozdzielczej, drzwi czy też podsufitka. Na dole, nawet w kieszeniach drzwi mamy miękką, cienką warstwę gąbkowatego materiału, więc czuje się tutaj luksus i dopracowanie gdziekolwiek się nie spojrzy. Ciekawa jest też zastosowana kombinacja kolorystyczna, bo dominacja dwukolorowej, jasnej skóry jest przedzielana drewnianymi wstawkami z kremowego jesionu, mamy też ceramiczną gałkę do zmiany biegów. Zazwyczaj w samochodach dostaje się albo ciemniejsze, albo bardziej kontrastowe zestawy materiałowe i przyznam, że to, co wybrano w testowanym Range Roverze, jest naprawdę ciekawe, bo po pierwsze tworzy dosyć niecodzienne, jak na moje doświadczenia, poczucie luksusu, no i też jest to po prostu wszystko gustownie dobrane, zwłaszcza jak zestawi się wnętrze z kolorem nadwozia. W zwykłych samochodach nie spotyka się też tak włochatego i powiedzmy dywanowego wykończenia podłogi, no i kabina Range Rovera dzięki swoim neutralnym, prostym liniom prezentuje się moim zdaniem po prostu bardzo dobrze. Taki styl pasuje akurat do auta tego typu i dobrze komponuje się z bryłą nadwozia. Wyróżniająca jest również tutaj ilość rzeczy, którymi można sterować elektrycznie. Niewiele czynności wymaga użycia siły, chociażby kolumna kierownicza jest regulowana joystickiem. Najwięcej zdziałać można jednak w przypadku foteli. Regulacja długości siedziska, odcinka lędźwiowego czy podparcia bocznego są dosyć standardowe, ale już zdecydowanie do standardu nie zalicza się możliwość napompowania tego obszaru w okolicy ramion, jak również sterowanie zagłówkiem, co pokażę na fotelu pasażera, ponieważ on ma dokładnie taką samą regulację jak kierowcy i można sobie ten zagłówek dowolnie tutaj dostrajać. Fotele są też wyposażone w masaż, może nie jakiś wybitny, ale trzymający wysoki poziom. Mamy różne programy tematyczne, można regulować intensywność. Jest również tutaj podgrzewanie i wentylacja, ale co ciekawe, gdy się włączy podgrzewanie, to nie tylko można sterować, czy będzie siedzisko, czy oparcie podgrzewane, ale można też sobie odpalić, aby podłokietniki się podgrzewały. Z tym się jeszcze nigdy nie spotkałem, znaczy lekko robi się ciepły ten obszar, a także ten. Górna część podłokietnika może być podgrzewana, a zawartość schowka pod nim może być schładzana. Same fotele są bardzo wygodne z super miękkimi zagłówkami, ale poza możliwością konfiguracji nie wyróżniają się jakoś specjalnie, takie typowe konstrukcje dla luksusowego krążownika. Rozczarowało mnie w nich za to krótkie siedzisko, nawet przy możliwości regulacji. Poza tym zarzutów nie mam, a wykończenie to prawdziwa ekstraklasa. Sterowanie fotelami, jak widzieliście, odbywa się z ekranu środkowego. Niestety wiele rzeczy również
chociażby panel klimatyzacji, jest tutaj ulokowany, czy też wybór trybów jazdy i jest tego po prostu zbyt dużo. Te ikonki po boku są tam upchane, jest to mało wygodne. Zdecydowanie wolałbym, aby tutaj pojawiły się jakieś fizyczne elementy sterujące. Nie wierzę w oszczędności w samochodzie za te pieniądze, że po prostu nie opłacało się zrobić jakichś przełączników czy coś. Chciano pewnie tutaj po prostu taki minimalizm zachować, no ale odbyło się to kosztem ergonomii, ponieważ no, jest tego po prostu tutaj za dużo, nie ma nawet sterowania głośnością, to też trzeba robić przy pomocy ekranu. To upchanie funkcji w ekranie razi tym bardziej, że gdy 2 lata temu testowałem ten model w wersji premierowej, to fizyczne elementy sterujące na konsoli centralnej były i zawierały właśnie zmiany audio, trybów jazdy czy klimatyzacji, przez co może ten obszar nie wyglądał tak powiedzmy gładko, ale był jednak lepszy pod kątem ergonomii. Żałuję takiej zmiany producenta. Poza tym system inforozrywki jest taki jak w innych Range Roverach. Brakuje mi możliwości umieszczenia tutaj mapy, jest tylko skrót do nawigacji. Są różne widgety, których kolejnością można sobie sterować. Jest też lista aplikacji. Można sobie wszystko, co związane z działaniem samochodu tutaj znaleźć. Ustawienia też są rozsądnie zaprojektowane, te bardziej takie szybkie, podręczne albo bardziej zaawansowane. Naprawdę wiele rzeczy związanych z działaniem samochodu można sobie tutaj dostroić. Są też skróty do nawigacji audio, więc ogólnie jest to system ok, tylko przeniesiono do niego zbyt wiele funkcji. Rozczarowujące w testowanym Range Roverze są za to zegary. Nie mówię nawet o ich zakresie informacyjnym czy funkcjonalności, bo to jest ok, mamy też tutaj świetnej jakości wyświetlacz, ale mówię o szybkości działania, ponieważ reakcja na naciskanie przycisków jest lekko opóźniona, też na przykład zmieniając zawartość informacyjną. Te animacje nie są płynne, a przecież w takich pieniądzach to wszystko powinno idealnie śmigać, a nie śmiga i zdecydowanie ktoś tutaj oszczędził na procesorze. W pomysłowy sposób rozwiązana została obsługa zegarów, ponieważ normalnie z lewej strony mamy zmiany piosenek, sterowanie telefonem czy programowalny przycisk, a gdy się wciśnie środek, to zmienia się rozmieszczenie przycisków i można tym nowym krzyżakiem tutaj wszystko sobie dostrajać. Tutaj zmienia się dźwięk, a z prawej strony mamy przede wszystkim sterowanie aktywnym tempomatem. Swoją drogą kierownica częściowo wykończona drewnem jest ok, jest to inne doświadczenie niż w przypadku w pełni skórzanych kierownic, ale nie miałem problemu ze ślizganiem się ręki, nic z tych rzeczy, więc jest to może doświadczenie inne, ale nie gorsze. Ciekawym i zdecydowanie nieoczywistym dodatkiem dla kierowcy jest też spryskiwacz kamery cofania. Czas rzucić okiem, co się dzieje z tyłu, bo tam też jest konkretnie. Drzwi, zarówno tylnych, jak i przednich, nie trzeba mocno domykać, ponieważ w razie czego same się domkną. Ale gdy drzwi są otwarte, to naszym oczom okazuje się prawdziwa oaza przestrzeni i luksusu. Naprawdę niesamowicie to wygląda, też ze względu na kombinację kolorystyczną, ponieważ, co ciekawe, fotele tylne są w innym kolorze niż te przednie, co tworzy ładny efekt. Jeszcze większe wrażenie robią jednak funkcje, które oferuje pasażerom z tyłu Range Rover. Zacznijmy od drzwi, mamy tutaj pełną elektrykę, co ciekawe z pamięcią dla każdego z foteli. Jest też możliwość regulacji rolety, niezależnie z lewej lub z prawej strony. Mamy lampki, albo cieplejsze światło do czytania, albo chłodniejsze światło do laptopa. Można sterować intensywnością tego świecenia, można też regulować położenie rolety oraz wyciszać muzykę. Sporo tego, a to tylko drzwi. Więcej dzieje się na tunelu środkowym, gdzie mamy ekran dotykowy, prawdziwe centrum dowodzenia. Można sobie, jeśli chodzi o fotele, podgrzewać je lub wentylować. Podgrzewanie też jest bardzo rozbudowane, ponieważ to jeszcze można sobie dodatkowo podnóżek podgrzewać. Oczywiście podłokietniki są niezależnie sterowane również. Mamy masaż, taki sam jak z przodu pod kątem trybu, więc już nie będę pokazywał. No i możliwość regulacji każdego obszaru elektrycznie także się tutaj znalazła. Można sobie też sterować klimatyzacją, nawet stopniem otwarcia nawiewów, aby nikt nie musiał tam do kratek sięgać i się schylać. Można włączyć oczyszczanie powietrza. Mamy też sterowanie oświetleniem nastrojowym, czy też położeniem rolety dachowej. Co ciekawe, nawet uchwyt na kubki ma swoją elektryczną regulację, ponieważ gdy chcemy umieścić kubek, to wysuwa się podłokietnik i wystarczy tylko tutaj lekko unieść osłonkę, aby mieć już uchwyty na kubki, a gdy już wypijemy, co mieliśmy, to też oczywiście wszystko elektrycznie
się zamyka. Podłokietnik jest też otwierany, tym razem już ręcznie. Ma on dwie warstwy. Na tej górnej mamy płytkie schowki na jakieś długopisy i na markowe, Range Roverowe lusterko, a w tej głębszej warstwie mamy dodatkowy schowek, złącza HDMI, USB o bardzo dużej mocy, aż 60 W. HDMI przydają się, aby obsługiwać ekrany, które mogą wyświetlać albo nawigację, albo jakieś filmy z zewnętrznego źródła, aby nie przeszkadzać innym użytkownikom samochodu. Każda ze stron ma swoje bezprzewodowe słuchawki. Gdyby podłokietnik akurat nie był potrzebny, to można go podnieść. Oczywiście cała operacja dzieje się elektrycznie. Jeśli będzie on jednak opuszczony, to da możliwość zrobienia jeszcze jednej bardzo ciekawej rzeczy. Konkretnie pozwala on stworzyć prawdziwą przestrzeń wypoczynkową z prawej strony. Z lewej strony jest to siłą rzeczy niemożliwe, no bo kierowca jakoś musi jednak ten samochód prowadzić, ale jeśli nikt obok niego nie siedzi, no to takie rzeczy mogą się zadziać. Fotel się przesuwa, wysuwa się podnóżek, też wykończony takim miękkim materiałem. Jeszcze element do podparcia nóg się pojawia. Niesamowicie się robi wtedy z tej prawej strony. I będąc wożonym Range Roverem, można wtedy podróżować w takim stylu. Robi to naprawdę niesamowite wrażenie. A gdyby miejsce z przodu było potrzebne dla jakiegoś pasażera, to oczywiście nie trzeba się wysilać, tylko wystarczy raz dotknąć ekran. Stopień automatyzacji wszystkiego jest wręcz trudny do uwierzenia. W bagażniku też królują przyciski, które robią wszystko za nas. Górna część klapy oczywiście jest elektryczna, ale dolną też można bez wysilania się opuścić. Poza tym elektryczna roleta, wysuwanie haka holowniczego, obniżanie albo podwyższanie nadwozia, sterowanie fotelami. Wszystko można zrobić przy pomocy takiego panelu sterującego. Na liście wyposażenia standardowego w SV znajduje się też system Audio Meridian Signature mający 34 głośniki i łącznie 1600 W. Żaden ze mnie audiofil, przyznam, więc nie powiem, czy gra on ciepło, czy chłodno, czy coś w tym stylu. Powiem po prostu, że gra bardzo dobrze, efekt przestrzenny jest, większej głośności ten zestaw też się nie boi. Pierwsza liga nagłośnienia, z jakim miałem styczność w samochodach, na podobnym poziomie co moje ulubione Bowers & Wilkins z Volvo. Żałuję tylko, że głośniki z przodu mają takie nijakie obudowy, nie wygląda to zbyt premium, z tyłu jest już pod tym kątem bardziej elegancko. Pod maską wersji SV może pracować jeden z trzech silników: diesel 3.0 R6 o mocy 350 koni mechanicznych, hybryda plug-in oparta też o rzędową 3-litrową, ale benzynę 550 koni, a także flagowe benzynowe V8 4,4 litra, które w SV zamiast 530 generuje aż 615 koni mechanicznych. Jest to zatem potężna moc, ale trzeba ją zestawić z dużym nadwoziem oraz masą 2800 kg. Na odbiór dynamiki ma też wpływ zestrojenie pedału gazu, który pracuje tak jak w drogowym krążowniku, a nie sportowym bolidzie i przekłada się to na premiowanie płynniejszej jazdy. To znaczy, wciskając gaz czuje się potencjał samochodu, a robiąc to chociaż trochę mocniej, konkretnie wyrywa on do przodu. Też bardzo duża jest łatwość, z jaką testowany Range Rover nabiera prędkości, bez względu na to, jaka to jest prędkość, ale zazwyczaj jadąc normalnie nie czuje się aż tak tych ponad 600 koni pod prawą stopą. Chcąc mieć ostrzejszą charakterystykę, odpalić można tryb dynamiczny, ale ogólnie dosyć neutralne zestrojenie układu napędowego ma tutaj moim zdaniem sens, ponieważ przez masę samochodu, jego wysokość i miękkie, bujające nadwoziem zawieszenie, Range Rover nie został stworzony do szaleństw i dynamicznego brania zakrętów i fakt, że do tego nie kusi, jest dla mnie ok. Na prostej z kolei można wykrzesać budzącą respekt jak na takiego giganta dynamikę, przyspieszając chociażby od 0 do setki. Albo od 90 do 140 km na godzinę.
Silnik ma też świetną elastyczność, bez względu na obroty zapewniającą odpowiednią dynamikę, chociaż muszę przyznać, że względem starej V8, którą spotkać można było w poprzedniej generacji tego modelu, czy Range Roverze Sport, ten ma mniej satysfakcjonujący sposób pracy. To znaczy stara, wolno ssąca 5-litrowa jednostka przyspieszała jakby bardziej naturalnie, bo nie musiała opierać się o turbo, też miała trochę szlachetniejszy dźwięk. Nie oznacza to w żaden sposób, że 4,4 litra brzmi źle, bo mamy tutaj basowy i elegancki pomruk, który naprawdę przyjemnie się słucha podczas przyspieszania i zdecydowanie czuje się, że pod maską pracuje coś konkretniejszego. Z kolei jadąc na niższych obrotach, silnik jest praktycznie niesłyszalny, co niby jest ok, ale mógłby coś tam jednak bardziej mruczeć. V8 zestawiana jest domyślnie z automatem, który podczas jazdy, już generalnie bez względu na obroty, nie dawał o sobie znać, biegi zmieniał płynnie i też szybko, więc nadążał za silnikiem. Mamy też tutaj aktywny tylny dyferencjał, napęd na 4 koła i zawieszenie z możliwością regulacji wysokości. Samochodem nie odważyłem się wjeżdżać w teren, ale można liczyć tu na większe możliwości niż w konkurencyjnych SUV-ach, bardziej przeznaczonych wyłącznie na asfalt. Na utwardzonych drogach Range Roverem jeździłem jednak w różnych warunkach i pod kątem spalania samochód wcale nie wypada źle. Wiadomo, że normalny właściciel nie będzie się tym specjalnie przejmował i istotniejszy będzie 90-litrowy bak, ale w ramach ciekawostki powiem, że w Warszawie potrzebne było około 13-15 litrów benzyny na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem spalanie to około 10 litrów, minimum co udało mi się wycisnąć to 9,5 litra. Przy 120 km na godzinę na ekspresówkach zużycie paliwa wynosiło około 11 litrów. We wszystkich tych okolicznościach mogłem liczyć na ponadprzeciętny komfort, chociażby akustyczny, bo mamy bardzo dobrą izolację od otoczenia, też jadąc szybciej, a dodatkowo w Range Roverze nie czuję się prędkości, co w połączeniu ze wspominaną łatwością przyspieszania sprawia, że trzeba się nieraz pilnować i zerkać na zegary. Też w przypadku tłumienia nierówności można liczyć wydając 1,5 miliona złotych na najwyższy poziom. Zawieszenie jest tutaj pneumatyczne i efekt płynięcia po drodze można uzyskać nadspodziewanie często, nawet przy obecności 23-calowych felg i pod tym kątem czuje się, za co się dopłaca. Układ kierowniczy jest mocno neutralny i wygładzony i jest to optymalne zestrojenie ze względu na wspominaną masę, rozmiary i bujające zawieszenie. Auto prowadzi się jak na swoją budowę i tak ok. Range Rover został po prostu stworzony, aby nadać mu kierunek i relaksująco się przemieszczać i z tego zadania wywiązuje się wzorowo. Sporo obiecywać można sobie też po topowych dla Range Roverów światłach Digital LED, które mają w każdej z lamp aż 1 300 000 niezależnie wygaszających się punktów, aby wycinać inne pojazdy, a resztę drogi doświetlać maksymalnie. I działają one bardzo dobrze, ale przyznam, że aż tak mnie nie powaliły, jak myślałem. To znaczy względem matrycowych świateł oferują one bardziej zero-jedynkowe zapalanie i wygaszanie poszczególnych stref, co dzieje się praktycznie natychmiast. Też miejsca odcięcia strefy jasnej od ciemnej są bardzo precyzyjne i nie muszą być one pionowe, ale nie jest to przepaść i przyznam, że gdybym nie wiedział, to w wielu sytuacjach nie zgadłbym, że jadę w aucie z Digital LED, a nie Matrix LED. Wciąż jednak oznacza to bardzo dobry poziom, bo do przytaczanych przed chwilą cech dochodzi w Range Roverze sprawnie reagujący na inne pojazdy komputer, który tworzy świetlny tunel bez zwłoki i nie czułem podczas jazdy po zmroku, abym kogoś oślepiał. Szkoda jedynie, że producent za 1 500 000 złotych nie dorzucił kamery na podczerwień, która dobrze mogłaby współpracować ze światłami w wykrywaniu żywych istot. Na pewno w tej cenie jej obecność nie byłaby czymś niestosownym. W tym modelu nie jest ona w ogóle dostępna. Przednie światła z zewnątrz mają dosyć prosty wzór. Jedynym bardziej bajeranckim rozwiązaniem tutaj są dynamiczne kierunkowskazy. Wszędzie oczywiście mamy LEDy. Tak samo jest w kierunkowskazach w bocznych lusterkach. Z tyłu światła pozycyjne mają oryginalny kształt. W tej części nadwozia mamy jeszcze większy minimalizm niż z przodu i w sumie pasuje on do tak zaprojektowanego nadwozia jak w Range Roverze. Dekoracyjnych elementów świetlnych we wnętrzu testowanego modelu jest sporo, zdecydowanie nie musi być tutaj ponuro, przestrzenie na nogi są zawsze białe, ale inne obszary można w ich przypadku dostrajać sobie kolorystykę, niezależnie części jednej i też części drugiej. Instrumenty pokładowe podświetlone zostały na optymalny, biorąc pod uwagę te dekoracyjne elementy, kolor biały. Nie ma tutaj, jeśli chodzi o oświetlenie, żadnych braków. Najbardziej niestandardowym w sposobie oświetlenia testówki jest podświetlenie miejsca wpięcia pasów. Tylna część kabiny też jest odpowiednio bogato podświetlona.
Czas powiedzieć dokładnie, ile to wszystko, co pokazałem, kosztuje. Mówimy o cenie za egzemplarz testowy wynoszącej 1 443 820 zł, z czego 89 520 zł stanowią dodatki. Na kwotę niemal 100 000 zł składa się jednak jedynie kilka elementów, które już wcześniej w większości wymieniłem, czyli wykończenie foteli, większe felgi czy złote akcenty na zewnątrz, i ceny tych opcji są ogromne, ale jednak proporcjonalne do kwoty, którą trzeba zapłacić za cały samochód, i tak wypada na nie patrzeć. Z kolei płacąc 1 354 300 zł za wersję SV z V8, z automatu dostaje się też najlepsze przewidziane do tego modelu wyposażenie pod kątem technologicznym i to wypada pochwalić. Poza unikatowymi elementami jak elektryka foteli z przodu i z tyłu, które pokazywałem, w Range Roverze dostaje się wszystko, co trzeba z tych zwykłych rzeczy, jak aktywny tempomat, dostęp bezkluczykowy i tego typu sprawy. Testowany Range Rover jest propozycją wyjątkowo luksusową i drogą, w przypadku której ta pełna automatyka, zwłaszcza z tyłu, nie będzie każdemu potrzebna i poszukując SUV-a tej marki, bardziej po prostu do jazdy, a nie bycia wożonym, ciekawszą i rozsądniejszą opcją może być na przykład Range Rover Sport, którego kiedyś testowałem. Link do filmu jest w górnym rogu ekranu. Wtedy też dostaje się duży luksus, ale jednak za powiedzmy tylko 500 000 złotych z dieslem 3 litry 250 koni. Takie auto można mieć też za 6267 zł netto miesięcznie w ofercie partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%. Dodatkowo wpisując w uwagach do zamówienia na stronie kod Wahacz Free można zgarnąć bonus w postaci darmowego podstawienia wybranego auta. Link do oferty wraz z kodem wrzuciłem w opisie filmu. Podsumowując, za 1,5 miliona złotych w przypadku Range Rovera dostaje się samochód naprawdę wyjątkowy. Pod kątem sposobu obsługi czy zegarów model ten może rozczarowywać, ale już komfort, jakość materiałów, to co dzieje się na tylnej kanapie, czy w końcu silnik są rewelacyjne. Szczególne wrażenie zrobiła na mnie tylna część nadwozia, bo jeśli chodzi o czyste wrażenie z jazdy dla kierowcy, to nie ma jakiejś przepaści pomiędzy testowanym Range Roverem a dużymi SUV-ami premium nie kosztującymi aż tak dużo, ale luksus, jaki spotkać można w drugim rzędzie, jest niepodrabialny, bo tam naprawdę poczuć można się jak król. I to wszystko, co przygotowałem o tym bardzo drogim Range Roverze. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polskiej ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!